Dzisiejszy odcinek taki troszeczkę starałem się przygotować dla tych, którzy lubią tematykę związaną ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, z UFO. Nie jestem jakimś tam specjalistą z tego zakresu, ale pomyślałem sobie, że troszkę pogrzebię i troszkę ciekawostek powiem. Myślę, że niektórych one mogą w jakimś tam stopniu zainteresować, a ściśle chciałem powiedzieć parę słów na temat takich rozmaitych, niezwykłych transformacji UFO, w jaki sposób one się odbywają. Jedną w ogóle z takich właśnie niezwykłych właściwości UFO są właśnie ich osobliwe przekształcenia, które bardzo często polegają właśnie na zmianie formy, rozmiaru albo w ogóle na jakimś podziale na części, z których tak naprawdę każda z tych części będzie kontynuowała lot, albo czasami jest to odwrotnie, istnieje ileś części i one się jednoczą w jeden obiekt, który dalej też kontynuuje lot. Oczywiście, jeśli prześledzimy wszystkie relacje osób, które były obserwatorami, którzy odnosili wrażenie, że widzieli UFO, to oni twierdzili, że to UFO wielokrotnie zmieniało swój kształt podczas lotu. No, postaram się przytoczyć kilka takich przykładów. Na przykład w marcu 1969 roku w Warszawie zaobserwowano nieznany obiekt, który jakoś tak dziwnie zawisł nad Pałacem Kultury i Nauki. No i ten obiekt wyglądał tak naprawdę jak dwie sfery o różnych średnicach, które były ze sobą połączone jakby jakimś takim, można by powiedzieć, cylindrem. No i po pewnym czasie ten obiekt przekształcił się w dysk i odleciał w kierunku Młocin. No jednak po jakiejś tam dłuższej chwili powrócił i przybrał pierwotny wygląd. Ta cała operacja przeistaczania się trwała około 10 minut według relacji świadków. No, w tym samym roku też również zdarzył się bardzo taki osobliwy przypadek, bo w grudniu 1969 roku niedaleko wioski Łyzowo w obwodzie permskim, czyli w Rosji, na skraju lasu było takie koło szybu wiertniczego i tam pojawiły się dwie świecące, szczerze mówiąc, jakieś elipsoidy. Oczywiście następnie te elipsoidy powiększyły się do większych wymiarów i przekształciły się w jedną dużą kulę z dwiema małymi kulami położonymi naprzeciwko siebie. Cały ten świecący zespół kul w ogóle o długości około 15 metrów przeleciał jakieś 100 metrów, no i do szybu na wysokości 30 do 40 metrów nad ziemią. Po krótkim czasie w środkowej kuli rozbłysła taka iskra i zmieniła się w taki dysk nieco mniejszy od Księżyca, no ale szczerze mówiąc był dużo bardziej jaśniejsza była od tego Księżyca. No i potem w miejscach tych trzech regularnych kul pojawiła się jedna taka świecąca, a pozostały ten dysk zgasł, no i w ogóle ta kula skryła się za horyzontem. W ogóle temat trzech świecących kul jest bardzo ciekawy, bo w tej trzeciej części niezbadanych spraw tam poruszam też taką kwestię. Zachęcam, żeby sobie zajrzeć. Będę poruszał albo poruszam, bo nie wiem kiedy ten film, albo poruszałem, bo nie wiem kiedy ten filmik będzie na kanale. Taką kwestię właśnie pewnego zjawiska, któremu robiłem zdjęcie. No i dziwnym trafem na zdjęciu nie wyszło w ogóle to zjawisko, tylko wyszły trzy świecące kule przenikające się. To też jest bardzo ciekawe, gdzie wcześniej tych trzech kul w ogóle nie było, zanim zacząłem robić te zdjęcia, więc polecam, żeby do tego filmiku zajrzeć, zobaczyć, ocenić i w komentarzach oczywiście tam zostawić jakiś ślad. W ogóle wielokrotną taką zmianę kształtu UFO zaobserwowano m.in. w Estonii w czerwcu 1975 roku. Obiekt, który pojawił się nad Tallinem, miał początkowo taki kształt takiego srebrzystego trójkąta, potem przekształcił się w kulę, no i w końcu poleciał gdzieś na wschód. Nad Kera wyglądał jak taka trójkątna piramida, a nad Evidiu miał kształt litery T i wydawał się być bardzo przezroczysty. Kiedy przelatywał przez Rakevere posiadał kształt z kolei cylindra, a nad Kota Javere miał taką formę jajka w położeniu pionowym. No i oczywiście następnie poleciał w kierunku Narwy
i z nastaniem ciemności jasno zaświecił. W ogóle wysokość lotu UFO wynosiła wtedy około 18 kilometrów. Obiekt poruszał się prostopadle do kierunku wiatru, albo też, szczerze mówiąc, pod wiatr. Na temat UFO w Estonii też jest jeden odcinek na kanale, też polecam, żeby sobie go prześledzić i zostawić ślad w komentarzach. No, przypadek w ogóle zmiany wyglądu latających obiektów zanotowano również w North Whitworth w Anglii w 1952 roku, w mieście również Yaounde, czyli w stolicy Kamerunu w 1954 roku, no a także w 1979 roku między innymi w Białomorsku w Rosji. Zresztą w Rosji bardzo często były takie zjawiska dotyczące w sumie UFO. Przy tym wszystkim należy w ogóle brać pod uwagę taki fakt, że zmiana formy obiektów może być całkiem czasami po prostu takim złudzeniem wywołanym zmianą położenia UFO. No i potwierdzeniem tego może być taki przypadek, który miał miejsce w grudniu 1977 roku w jednej miejscowości w obwodzie moskiewskim. Autor w ogóle zauważył tam nad budynkiem taki świecący okrąg o wielkości równej połowie tarczy Księżyca i obracając się, ten obiekt obracał się wokół własnej osi. Okrąg zmienił się początkowo w taką elipsę, no a potem w typowy taki podwójny, wypukły talerz. Bywało w ogóle też tak czasami, że obserwatorzy odnosili wrażenie, jakoby ten obiekt na ich oczach się zwiększał albo się zmniejszał, że te wymiary były takie troszeczkę różne. No, kilka takich przypadków, jeśli miałbym podać, to przykładowo jesienią 1978 roku w Aupce na Krymie 3 świadków zdarzenia przez 15 minut w ogóle obserwowało tak nieruchomo wiszącą pomarańczową kulę, która na przemian powiększała się, była większa od Księżyca, następnie zmieniała się do takiego niewielkiego punktu, no i po pewnym czasie do kuli zbliżyła się taka maleńka świecąca kulka i z tą kulą się połączyła. Ta duża kula wtedy przestała się zmieniać i wybuchła potężnym, jasnym światłem, natomiast po 5 minutach ona w ogóle zniknęła. Inny przypadek jest z września 1981 roku w okolicach miejscowości Preczystoje w obwodzie jarosławskim. Grupa artystów zobaczyła taką srebrną z kolei kulę o średnicy trzykrotnie większej niż średnica Księżyca, która zawisła około 300 do 500 metrów nad ziemią, nad taką w ogóle drogą. No i następnie w ciągu kilku sekund powiększyła swoje rozmiary, była 10-12-krotnie większa od średnicy Księżyca. No i po minucie wokół tej kuli pojawiła się taka jasna aureola, a sama kula błyskawicznie zniknęła. W ogóle całe to zjawisko trwało podobno około 3 minut. Szybkie takie zmiany wielkości, wymiarów UFO zarejestrowano również w 1951 roku w Filadelfii, czy też w 1954 roku nad Oceanem Atlantyckim, czy też w 1978 roku w Rosji z takiego samolotu, który leciał w międzyczasie do Moskwy. Oczywiście ta obserwowana wielkość zmiany obiektu może czasem być wywołana takim szybkim przybliżaniem się albo oddalaniem się od obiektu. No znacznie trudniej jest wtedy wyjaśnić te przypadki rozdzielenia się UFO na części lub też, że z części coś po prostu tworzy się jakaś jedność. To też jest ciężej wytłumaczyć, ale takich przypadków też kilka ogólnie było. Na przykład we wrześniu 1980 roku, w odległości około 200 mil na południowy zachód od Gibraltaru, członkowie załogi takiego statku badawczego, ten statek się nazywał Wiktor Bugajew, obserwowali wiszący nad rufą obiekt w kształcie cygara w kolorze takim białym i miał taki czarny pasek. No i z jednego końca tego cygara wychodziły 2 żółte promienie, no i na oczach obserwatorów obiekt rozdzielił się na 2 części, z których jedna poleciała na północny wschód, druga na północny zachód. Całe to zjawisko trwało około 4 minut i żeby było ciekawie, ono zostało odnotowane w dzienniku pokładowym. Inny przypadek jest z 23 marca 1988 roku. Jeżeli byśmy sobie zajrzeli pod tą datą do gazety Izwiestia, to tam jest napisane, że 5 dni wcześniej załoga chińskiego samolotu, który leciał z Pekinu do Urumqi, obserwowała nieznany obiekt, taki podobny do piłki koszykowej, który początkowo poruszał się w kierunku samolotu, następnie rozdzielił się na 2 części, które oddaliły się z dużą prędkością. No i całe to zdarzenie miało trwać podobno 13 minut. W listopadzie 1968 roku we francuskich Alpach
pojawiły się dwa identyczne dyski o średnicy około 65 metrów i wysokości około 16 metrów, które na małej wysokości przybliżały się ogólnie do budynków. No i te dyski obracały się wokół swoich pionowych osi, emitowały dosyć jasne światło, a po krótkim czasie zbliżyły się do siebie i złączyły się, tworząc jeden obiekt. Następnie, kiedy się złączyły, nastąpił wybuch i ten obiekt zniknął. Jeszcze też jest takie ciekawe zjawisko, o którym mógłbym powiedzieć, ono miało miejsce w Rumunii, w Valenti de Munte w lutym 1974 roku. 10 wychowanych w domu dziecka obserwowało, jak dwie świecące pomarańczowe takie sfery powoli zbliżały się i jakby zlały się w jeden obiekt w kształcie elipsoidy o średnicy około 7 metrów, ten obiekt zwiększył prędkość i bardzo szybko się oddalił. No, oczywiście podobne przypadki dzielenia się UFO na części albo takiego ponownego zlewania się w jedną całość obserwowano naprawdę w różnych krajach. Jednak jakoś wiarygodnego wyjaśnienia tego zjawiska transformacji UFO jak dotąd tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie dało się znaleźć. Może wy znacie podobne przykładowo jakieś, może wy znacie podobne zjawiska. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli podzielicie się tym w komentarzach o podobnych sytuacjach, które miały miejsce, albo może znacie wyjaśnienie, jak można wytłumaczyć te rozdzielanie się ogólnie albo zlewanie się dwóch sfer. To by było bardzo ciekawe, a myślę, że jeśli ktoś by się podzielił swoją wiedzą na kanale w komentarzach, to na pewno by pomógł też innym bardziej dogłębniej ten temat brać i szlifować, a myślę, że o to też na kanale chodzi, żeby ten kanał brał i uczył w jakimś tam stopniu, albo intrygował, albo zachęcał do poszukiwań, bo to jest najważniejsze. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję wszystkim za poświęcony czas.